Moi drodzy, zaczynamy kolejny jachtur, tym razem nietypowo z tej części roofowej, na której zidentyfikowana jest taka wielka, szara kanapa, nietypowo, olbrzymia platforma roofowa, więc zapraszam Was na jachtur po szarej gąsce. Jacht, który zaraz zobaczycie dokładniej, jest najdłuższą jednostką, na której kiedykolwiek byłem. AB100 ma 30 metrów długości, 70 ton wagi i jest jednym z najszybszych jachtów na świecie tej wielkości, osiągając około 50 węzłów. Te jachty występują również w specjalnej wersji Super Fast z mocniejszym silnikiem, pozwalającą osiągnąć prędkość nawet do 60 węzłów, co czyni tę jednostkę absolutnie najszybszą łodzią na rynku wśród 30-metrowców. Według niektórych kategorii 30 metrów jest długością, od której można o jednostce powiedzieć super jacht. A ja będę miał przyjemność po raz pierwszy pokazać Wam, jak wyglądają te super luksusowe jednostki od środka. Ten jachtur nietypowo zaczniemy od Flya, który nie ma zadaszenia. Ja wchodzę na niego pierwszy raz, więc to są moje pierwsze reakcje. Bardzo różni się w stosunku do Flyów, który wcześniej widziałem. Przede wszystkim nie ma tutaj dużego miejsca dla sternika. Jak widzicie, jedynie jest tutaj taki drobny panel do sterowania, bez miejsca do siedzenia, bez koła sterowego. Jedynie tutaj mamy ster strumieniowy. Z przodu bardzo duża leżanka, szary stół, jak to na szarą gąskę przystało. Bardzo duża kanapa i kolejna leżanka w centralnej części tego jachtu. Ta część jest bardzo, bardzo duża. Jak widzicie, tutaj dwa miejsca na radary. Tutaj z tego poziomu podejdźcie tutaj do przodu, proszę do mnie. Podejdźcie i zobaczcie, jak długi jest ten jacht. Tutaj mamy taką maluteńką lodóweczkę, a poza tym, no to tutaj na tym Flyu nie ma zbyt dużo wyposażenia, moi drodzy. Są jedynie siedzenia, jest stół i to wszystko, ale być może prawdziwym wodniakom to wystarczy. Schodzimy zatem pod pokład, zobaczyć, czy tam może ten jacht więcej nam zaoferuje. Na tej jednostce zaskoczyła mnie jednak niezbyt duża ilość miejsca pod pokładem, jak na tak długą jednostkę. Jest to związane z bardzo smukłą konstrukcją kadłuba, której celem nadrzędnym jest osiąganie wysokich prędkości na wodzie, co dla wielu potencjalnych odbiorców może stanowić większy priorytet niż ilość miejsca pod pokładem. Zapraszam Was do wnętrza naszego jachtu AB Yachts 100, który ma 30 metrów długości. I szczerze mówiąc, to jest największy jacht, na jakim kiedykolwiek byłem. Zobaczcie, mamy tutaj przepiękny stół do zasiadania i wspólnego spożywania posiłku z rodziną czy ze znajomymi. Ogromna szerokość tego jachtu, wielkie przestrzenne okna na całej szerokości, zarówno po lewej, jak i po prawej stronie. Nie jest to katamaran, jest to monokul, ale jak widzicie, ta przestrzeń sprawia wrażenie, jakbyśmy byli właśnie na katamaranie. Tutaj, w tej centralnej części, mamy dużą kanapę, mamy salon. Z tego miejsca, tak, ja już to dokładnie widzę, wysuwany jest do góry bardzo duży telewizor. Tutaj schowki oraz zejście pod pokład. Kochani, zobaczcie, jak ogromny to jest jacht. Ja w tej chwili idę do Was, cały czas mówiąc. Myślę, że tu jest spokojnie w przeliczeniu na powierzchnię około 200-250 metrów kwadratowych. W tej części mamy wyjście na półpokład. I poczuliśmy ten fantastyczny przewiew. Ok, ale w tej chwili przejdźmy tutaj do części sterowej. AB100 wyposażona jest w aż 3 silniki V12 MANA po 2000 koni każdy. Cena tej jednostki zaczyna się od niecałych 11 milionów euro, czyli około 47 milionów złotych, co daje nam kwotę około 1,5 miliona złotych za każdy metr długości. W części sterowej mamy 3 ogromne fotele obite skórą, ale również tutaj po lewej stronie taką wygodną kanapę, gdzie również można podziwiać kierunek naszej podróży. Wow! Widzicie te plotery?
To są chyba największe plotery, jakie dotychczas widziałem. Są w liczbie 4 sztuk, mają ogromną przekątną i macie tutaj no, panel sterowania jak rasowym, dużym statku handlowym. Więc ten panel zdecydowanie różni się w stosunku do tego, co widzieliście wcześniej na jachtach ciut mniejszych. Ten jacht jest oczywiście bardzo duży, ale zwróćcie uwagę, że koło sterowe jest maleńkie. Zapraszam Was teraz na dziób. Wyjdźmy sobie tutaj na tą półburtę. Od razu zwróćcie uwagę na lewą stronę, jak długa to jest jednostka. metrów robi wrażenie. AB Yachts 100 ma taki minimalistyczny styl, jak widzieliście na Flyu. Wielu osobom to może właśnie odpowiadać. Też moim zdaniem ta kolorystyka szara tego jachtu pasuje do tego całego stylu. To się super razem komponuje. Gigantyczna szyba. Tutaj naprawdę nie boję się użyć tego słowa. Zobaczcie, jak ta szyba jest wielka. Ona jest oczywiście pochylona. Koło nas przepływają weneckie, wspaniałe drewniane taksówki i w takich okolicznościach wprost uwielbiam przeprowadzać jachtury. To jest po prostu kwintesencja prawdziwego wodniaka. Przejdźmy sobie centralnie na dziób. Zobaczcie, tutaj można się poczuć jak naprawdę na takim dużym statku wycieczkowym, dlatego że te burty są bardzo, bardzo wysokie i sprawia to wrażenie, jakbyśmy stali na statku wycieczkowym. Pomiędzy moimi nogami znajduje się łańcuch kotwiczny, który ma na pewno kilkadziesiąt, jak nie kilkaset metrów. Przepiękne knagi, na których zaknagowane są cumy. Ta estetyka tego jachtu jest bardzo specyficzna. Wszystko jest tutaj utrzymane w takich spokojnych, męskich, szarych tonach. Jest ewidentnie minimalistyczny styl, który na pewno znajdzie rzeszę swoich fanów. Jeśli podoba Ci się to, ile serca wkładam w każdy materiał przygotowany dla Ciebie, masz możliwość postawienia mi pysznej kawy, która da mi odpowiedniego kopa do nagrywania kolejnych kreatywnych filmów dla Ciebie. Link w opisie filmu. Buy Coffee. Dziękuję. Jestem na jachcie AB100, który ma 30 metrów i co chwilę widzę tutaj takie smaczki, których nie mieszkam Wam pokazać, między innymi to. Moi drodzy, 5 metrów dalej mamy zejście pod pokład. Chodźcie ze mną zobaczyć, jak to wygląda. Przede wszystkim zwróćcie uwagę, jaka jest szerokość tej klatki schodowej. To jest wręcz niebywałe. Tutaj coś mamy, ale nie wiem co. Zapraszam Was do pierwszej kabiny VIP-owskiej. Tutaj mamy dosyć, powiedziałbym, skromną przestrzeń. Łóżko podwójne, dodatkowo telewizor w tej części oraz łazienka. Łazienka z bidetem i toaletą. Prysznic spokojnie przeznaczony dla 2 osób, dodatkowo z miejscem do siedzenia. Idziemy dalej. W tej części klatki schodowej znajdziecie mnóstwo szafek, których wiadomo nigdy dość w takiej przestrzeni. Idziemy dalej. Moi drodzy, tutaj po lewej i po prawej stronie mamy dokładnie takie same pokoje. To są pokoje, które można przeznaczyć dla gości, ale też dla dzieci, dlatego że te łóżka są tutaj troszkę mniejsze. W każdym pokoju widać, że są rozmieszczone tablety i prawdopodobnie, ja się domyślam, że jest to również centrum sterowania tego jachtu oświetleniem. I zobaczcie, tutaj mamy możliwość oświetlenia wszystkich pomieszczeń, sterowania telewizją, oświetleniem kanałów telewizyjnych, rolety, Spotify, temperatura, klimatyzacja, więc z poziomu tych tabletów, które są umieszczone w każdym pokoju, możemy sobie tutaj sterować ustawieniami wewnątrz tego jachtu. Ten pokój jest wyposażony oczywiście w łazienkę, która również ma bidet i toaletę oraz prysznic. Pod tym prysznicem spokojnie znowu zmieszczą się 2 osoby. Nie ma tutaj tej półki do siedzenia, ale też nie musi być. Jest dużo luster, które zwiększają tutaj optycznie przestrzeń w tym pomieszczeniu. Z tej strony również jest szafa za drzwiami. Tutaj obok bliźniaczy
pokój, również z panelem, z podobną łazienką. Kochani, przechodzimy do kabiny ownerskiej. Mamy tutaj do dyspozycji wielkie łóżko. Mamy tutaj stolik, który ma wysuwaną toaletkę, bardzo duże okno oraz łazienkę właścicielską, która jest naprawdę sporych rozmiarów. Zobaczcie na to. Mamy tutaj do dyspozycji dwie umywalki oraz oczywiście prysznic. Oj, i ten prysznic nie dość, że ma półkę do siedzenia, to myślę, że w nim zmieszczą się 3 osoby spokojnie. Więc bardzo duża ownerska łazienka. I dodatkowo w tym miejscu garderobę z wieszakami, z mnóstwem półek, szafek. Bardzo podobają mi się tutaj te obicia. Zobaczcie, to są skórzane obicia na ścianie. Ten motyw pojawia się w wielu elementach na tym jachcie. To jest taki ciekawy smaczek, który pasuje do tej szarości całej 30-metrowej jednostki. Moi kochani, ten jacht ma 30 metrów i jestem troszkę zaskoczony, dlatego że co prawda tutaj na tej przestrzeni, powiedzmy na poziomie 0, jest bardzo dużo miejsca. Również na flyu dużo miejsca, ale poniżej, pod pokładem, myślałem, że będzie dużo więcej pokoi, że te pokoje będą bardziej przestronne, więc jestem troszkę zawiedziony tą przestrzenią. Spodziewałem się dużo więcej po jachcie, który ma 30 metrów. Na rufie tego super jachtu zlokalizowana jest pawęż z tradycyjnym, otwieranym do góry garażem na różne wodne zabawki. Jacht AB Yachts 100 może pomieścić do 9 osób w 4 kabinach z łazienkami. Posiada również dodatkową kabinę skiperską. Sportowy charakter łodzi połączony ze szczególną dbałością o styl życia na pokładzie umożliwia wiele konfiguracji, w tym strefy do spotkań towarzyskich lub przestrzenie zapewniające pełną prywatność, zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz. Model, na którym jestem, nazwany dumnie przez właścicieli Szara Gęś, ma bardzo minimalistyczną i szarą stylistykę, która nawiązuje do nazwy własnej tego super jachtu. Moi kochani, na moim kanale, na kanale Jachtomaniaka znajdziecie mnóstwo jachturów po fantastycznych jednostkach, zarówno polskiej produkcji, jak i zagranicznej. Ale jeżeli myślicie rzeczywiście o potencjalnym nabyciu jednego z takich jachtów, to zgłoście się do mnie, tutaj podaję Wam maila, pomogę Wam w wyborze takiego jachtu, połączę z producentem i być może uda mi się również ugrać dla Was jakiś specjalny rabat. Także kontaktujcie się ze mną przez maila, przez Instagram, przez YouTube'a. Zapraszam i trzymam kciuki za Wasze dobre wybory. Zapraszam Cię na inne jachtury na moim kanale i nie zapomnij o subskrypcji. Zapinajcie szelki i zapraszam na bujanie.